Cześć, jestem Łukasz i witam Was w Akademii Horusa. Praca na wysokości to temat niezwykle trudny do realizacji, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom podczas wykonywania ich pracy. Już niewielki błąd w zachowaniu, w doborze lub użytkowaniu sprzętu może doprowadzić do tragicznego w skutkach wypadku. Dlatego będę chciał temat pracy na wysokości omówić dla Was bardzo szeroko. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o podstawowym sprzęcie do ochrony, jakim są szelki bezpieczeństwa. Zapraszam. Cześć Justyna. Cześć Łukaszu. Słuchaj, słyszałem, że jak odwiedzasz pracowników w firmach i rozmawiasz z nimi o pracy na wysokości, dajesz im swoje szelki do testowania, to później jest problem i oni nie chcą już wracać do swoich starych i namawiają swoich pracodawców, żeby skorzystać właśnie z szelek 3M. Jak to się dzieje? To jest ogromny plus szelek 3M, że przede wszystkim pracownicy zgodnie podkreślają ogromny komfort pracy w tej szelce. I to jest główny powód, dla którego już nie chcą rezygnować po testach i zmieniać jakby szelki na inną. Czyli pracownicy cenią sobie najbardziej komfort w użytkowaniu tych szelek, a powiedz, czym kieruje się dział zakupów, dział BHP? Dział BHP przede wszystkim zwraca uwagę na bezpieczeństwo. Co to znaczy bezpieczeństwo? Przede wszystkim jakość i wytrzymałość elementów, z których zbudowana jest taka szelka. Samo to, że 3M uzyskał 10-letni okres użytkowania takiego sprzętu, świadczy o tym, jak wysokiej jakości, jak dobry jest to sprzęt. Justyna, ja ubrałem dzisiaj jeden z modeli tych szelek, ale to nie jest jedyny, jaki 3M ma w ofercie, prawda? Tak, oczywiście. Szelek marki 3M jest bardzo wiele. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj sobie szczegółowo omówili 3 serie, takie 3 marki szelek 3M. Serię Protecta, serię Delta oraz serię Exofit. Każda z nich czymś się wyróżnia, ma jakieś szersze zastosowanie i jesteśmy w stanie je dobierać do różnego rodzaju prac i do różnych potrzeb pracowników, którzy z tą pracą na wysokości muszą się na co dzień borykać. Skoro mam na sobie już szelki Protecty, zacznijmy może od tego tematu i omówmy kilka charakterystycznych cech tego produktu. Jasne, oczywiście. Warto podkreślić, że wszystkie szelki dostępne na polskim rynku muszą spełniać wymagania normy EN 361 i postanowień w niej zawartych. Bardzo istotne jest też to, żeby pamiętać, że użytkownik, który pracuje na takiej szelce, nie może przekroczyć ze całym sprzętem i ubiorem roboczym 140 kg. No dobrze, ale 140 kg to wydaje się być dużo, ale jednak można wyobrazić sobie sytuację, w której pracownik razem ze sprzętem będzie ważył jednak powyżej tych 140 kg. Co w takiej sytuacji zrobić? Zdarzają się takie sytuacje, ale wtedy nie możemy po prostu takiego pracownika dopuścić do pracy na wysokości. Czyli dieta, odchudzanie i to jest jedyna opcja, tak? Jedyna opcja, no musimy wtedy odchudzić tego pracownika, to prawda. Co jeszcze jest istotne? Oczywiście każda szelka ma minimum 1 punkt asekuracyjny. Zawsze znajduje się on z tyłu w obręczy barkowej na plecach. Ale widziałem, że ten model ma 2 takie punkty, bo mamy też z przodu. Dokładnie, dokładnie. W tym modelu występują 2 punkty asekuracyjne. Jak pewnie też zauważyłeś, oznaczone literą A. A jak asekuracja pewnie? Świetnie, możemy tak skojarzyć i zawsze tylko i wyłącznie do takich punktów z literą A możemy się przypinać. Dla ułatwienia w 3M wszystkie te punkty oznaczone są albo taką wystającą właśnie etykietą, jak widzisz tutaj, bądź wytłoczeniem na tej klamrze metalowej. I wtedy rozpoznajemy, że to są punkty, do których przypinamy jakiekolwiek konektory. Wszędzie tam, gdzie pojawi się gdzieś jeszcze indziej jakieś metalowe kółeczko, tak, bądź klamra, ale nie będzie tego oznaczenia, musimy pamiętać, że tam nie możemy przypinać. Dobrze, omówiliśmy sobie ogólne rzeczy związane z szelkami bezpieczeństwa. Przejdźmy teraz może do szczegółów związanych konkretnie z tym modelem. Ciekawym rozwiązaniem, które tutaj występuje w tym modelu szelki, są te automatyczne uchwyty samozwalniające do zaczepiania linek bezpieczeństwa. Czy możemy zaprezentować, jak one działają? Jasne, oczywiście. Już Ci pokazuję. Przyczepiając się do punktu asekuracji oczywiście tym karabinkiem, bardzo często pracownik idący do miejsca wykonywania pracy nie ma co zrobić z tym oto hakiem. I właśnie przyczepia się w ten oto sposób. I kiedy idziesz gdzieś pracując na budowie czy w przemyśle, bardzo często trafiamy na jakieś wystające elementy konstrukcji. Możemy łatwo o nie zahaczyć i może dojść do niebezpiecznego wypadku. Tutaj eliminujemy to ryzyko, ponieważ podczas szarpnięcia czy zahaczenia automatycznie, jak widzisz, wypinają się i nie dochodzi do niebezpiecznego zdarzenia. Dodatkowo pewnie zauważyłeś też fajne i ciekawe rozwiązanie, rzepy przy regulacji taśm
Tak, kiedy ubierałem te szelki, rzeczywiście zwróciłem na to uwagę, bo to nie jest standardowe rozwiązanie na rynku. Nie zawsze oczywiście się to pojawia. Ma to duże znaczenie, jeżeli chodzi o komfort użytkowania, ponieważ taśmy nam się nigdzie nie zaplątują, nigdzie nie zwisają i na pewno też ułatwia to stałą regulację. Czyli raz wyregulujesz sobie taśmy, one też się już tam nie będą nam dodatkowo luzowały. A powiedz mi taką rzecz, bo no, od czasu do czasu mam okazję ubrać szelki do pracy na wysokości, różne modele testowałem i przy ubieraniu tych zauważyłem, że taśmy udowe są zupełnie inaczej skonstruowane niż w innych modelach. Możesz troszkę więcej o tym powiedzieć? Jasne. To jest bardzo mocno innowacyjne rozwiązanie wprowadzone na rynek przez markę 3M. Tak jak zauważyłeś, te taśmy są poziome, czyli oplatają udo poziomo. No, znowu stawiamy na wygodę i komfort użytkownika, ponieważ przy pozycjach kucznych czy przy częstym schylaniu się, no, jakby ta szelka nam nie przeszkadza podczas takich prac. Taśmy, z których wykonany jest ten model szelki, pokryte są specjalną powłoką, która utrudnia wnikanie brudu czy wilgoci. Natomiast o tym porozmawiamy przy kolejnym modelu szelki. Ja się szybciutko przebrałem w drugi z naszych modeli, tym razem model Delta i od razu mi się spodobała jedna rzecz, o którą za chwilę będę chciał Ciebie zapytać. Ale najpierw może omówmy jeszcze dwie rzeczy, które dotyczą wszystkich modeli, wszystkich szelek. Chciałbym, żebyś powiedziała kilka zdań na temat etykiet, które znajdują się na każdej szelce oraz o wskaźnikach bezpieczeństwa. Do czego one tak naprawdę służą? Dobrze, jeżeli mógłbyś się odrobinę obrócić, Jasne. to będzie mi łatwiej zaprezentować. W każdym modelu 3M-owskiej szelki znajdziemy taki wskaźnik upadku. Jest to specjalny szef, który informuje nas, że na tej szelce nikt nie odpadł w tym momencie. Jeżeli byłby ten szef rozerwany, z automatu wiemy, że ta szelka nie może być użytkowana, musi podlegać utylizacji, co jest bardzo istotne przy przeglądzie. Druga ważna sprawa, etykieta. Po rozpięciu etykiety mamy tutaj zawarte kilka bardzo ważnych informacji. Przede wszystkim model, rozmiar szelki, krótka instrukcja użytkowania, a co najważniejsze, daty ostatnich przeglądów. Czyli użytkownik, pobierając taką szelkę z magazynu, może od razu zweryfikować, czy nadaje się ona do użycia, czy miała ostatnio zrobiony przegląd bezpieczeństwa. Powiedzieliśmy sobie o dwóch ważnych rzeczach. Teraz może wrócę do tego, co mi się bardzo spodobało. Mianowicie te pokrętła, które tutaj służą do regulowania taśmy. To jest system rewolwer. Pewnie zauważyłeś, że łatwo możemy sobie wyregulować, poluzować tą taśmę. Co to nam daje? Przede wszystkim, kiedy raz wyregulujemy taśmy bezpieczeństwa, one już nie ulegną rozregulowaniu, ponieważ system samoczynnie je zablokuje. To jest bardzo ważna sprawa. Powiedz jeszcze przy zakładaniu, jak się sprawdził system Quick Connect? No to jest świetna sprawa, to w ogóle nie musimy się tutaj trudzić z zapięciem czy rozpięciem szelek, tylko jedno kliknięcie, temat załatwiony. Także bardzo szybko pewnie zakładałeś tą szelkę, prawda? Bardzo szybko. Co jest też bardzo ważne, o czym wspomnieliśmy przy szelkach Protecta, to system REPEL, czyli technologia, która została zastosowana w tych taśmach w szelkach Delta. Może pokażę Ci taki ciekawy eksperyment. Pewnie, lubię eksperymenty. Jakbyś mógł przytrzymać mi tą taśmę w kształcie takiej rynienki. Okej. Co, wlejesz tutaj wody? No tak. Zobaczymy, co się stanie. Jak wspomniałam, taśmy te odporne są na wsiąkanie wody, przez to też nie ulegają tak łatwo zabrudzeniom. Rzeczywiście woda sobie pływa w środku Tak, jak w rynnie po prostu spływa po niej. i nie wsiąka w materiał. Szelka przede wszystkim może wtedy użytkownik dłużej ją stosować, a co jest też bardzo istotne, podczas pracy na zewnątrz, kiedy często mamy wilgotne środowisko pracy albo pada deszcz, ta szelka nie nabiera wody, nie dostajemy dodatkowego ciężaru. Mówiliśmy o tym, że bardzo szybko ubiera się te szelki i rzeczywiście tak jest, ale to nie tylko zasługa Quick Connecta, o którym wspomnieliśmy, ale także tej budowy związanej z tym trójkątem. Tak, ogromne ułatwienie przy zakładaniu, jak słusznie zauważyłeś, przez ten trójkąt od razu wiemy, gdzie jest góra szelki, gdzie jest dół, gdzie musimy włożyć rękę, gdzie nogę. Przy zwykłych taśmach to czasem często jest problemem, bo nie wiemy, co jak to założyć. prawda, potwierdzam. Dodatkowy atut, klamra D-ring. Jak widzisz, od razu wraca do pozycji pionowej. Przy podłączeniu konektora duże ułatwienie i duża wygoda. Trochę się dzisiaj naprzebieram, ale to już trzeci z modeli, który mieliśmy sobie dzisiaj omówić. Linia Exofit. Powiedz, co w niej fajnego, co nowego.
najnowocześniejsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o całą markę 3M i szelki bezpieczeństwa. Zastosowano nowinki techniczne, przez co pracownik, który użytkuje tej szelki, pracuje znacznie szybciej, wydajniej, ale przede wszystkim bezpieczniej. Okej, mamy technologie, które zapewne w kilku przypadkach powtarzają się z technologiami, które omawialiśmy sobie w poprzednich szelkach. Może szybko je sobie przypomnijmy. Tak, jest wiele rzeczy, które już poruszaliśmy przy szelkach Delta czy przy szelkach Protecta. Technologia Repel w taśmach, pamiętasz? Tak, nie wsiąka woda w materiał. Dokładnie. System Revolver, który ułatwia nam regulację szelki. Etykieta ułatwiająca inspekcję. Tak jest, szybki dostęp. Dokładnie, sprawdzamy, czy szelka przeszła ostatnio przegląd, krótka instrukcja obsługi, czy nadaje się do użytkowania. Z tyłu również 2 szwy, tak zwane wskaźniki upadku, sygnalizujące, czy ktoś na tej szelce wcześniej nie odpadł po prostu i czy możemy tą szelkę dalej użytkować. Jak i klamra D-Ring, która wraca sobie do pozycji pionowej. Bardzo duże ułatwienie, uchwyty na linki bezpieczeństwa. Tak, tutaj są troszkę inne niż w poprzednich modelach. Dokładnie, tutaj są takie otwierane kieszonki, natomiast w szelkach Delta były to plastikowe trójkąty, a w szelkach Protecta takie silikonowe uchwyty. Tak, ale zastosowanie to samo spełnia swoją funkcję. Dokładnie. Dobrze, a teraz powiedz, co takiego wyróżnia te szelki, no bo mówimy, że to jest linia inna niż poprzednie, więc na pewno ma jakieś nowe, fajne rzeczy. Tak, w każdym modelu szelek ExoFit zastosowano bardzo wygodną wyściółkę, tutaj w obręczach naramiennych, jak i w taśmach udowych. Jeżeli w modelu występuje pas, to również on będzie pokryty taką wygodną wyściółką, która zwiększa komfort użytkowania. Druga sprawa to klamry. Tak jak pewnie zauważyłeś, Quick Connect, czyli to szybkie. Tak, to rzecz, która bardzo mi się spodobała już w poprzednim modelu Delta. Tak, dodatkowo mamy tutaj system Dual Lock, czyli jedną ręką możemy zablokować sobie tą klamrę, przekręcamy, mamy kłódkę otwartą bądź zamkniętą, no, nie pozwala tam to, aby taśmy się rozregulowały. Trzecia bardzo istotna rzecz, strzemiona, które odciążają nam zawieszenie. To te ciekawe tutaj pojemniczki? Tak. Jeżeli je otworzymy, zrobimy sobie taką pętelkę z 2 taśm. Po połączeniu, troszkę krócej linki niż długość Twoich nóg, możemy stanąć na nią obiema stopami, przez co odciążamy sobie, jak myślisz, co odciążamy? No tak, myślę, że jeżeli sobie stanę na tej lince, to ewidentnie szelki tutaj odciążają mi pachwiny, czyli tętnice udowe. Tak, w sytuacji, kiedy ulegniesz wypadkowi, wisisz gdzieś w momencie, gdzie nie możesz się autoewakuować, czekasz na ekipę ratowniczą, żeby Ciebie wyciągnęła, wydłużamy sobie tym czas na ewakuację. Jakby nie ma badań, jak długo możemy wisieć w takiej pozycji, natomiast alpiniści mówią, że możemy sobie 2- lub nawet 3-krotnie wydłużyć czas na pomoc. No i takie rzeczy rzeczywiście możemy nazwać innowacyjnymi, bo niby proste rozwiązanie, a rzeczywiście może uratować w wielu przypadkach życie. Tak, dwie tasiemki, które faktycznie mogą nam uratować życie. Słuchaj Justyna, wiem, że masz bardzo duże doświadczenie w kontaktach z pracownikami, którzy na co dzień pracują na wysokości. Powiedz mi, jak wygląda ich świadomość, podejście do pracy na wysokości, do sprzętu, z którego mają możliwość korzystać? Bardzo pozytywny jest to fakt, że w ostatnich latach mocno się to zmieniło. Zarówno pracodawcy, cała służba bezpieczeństwa, jak i pracownicy zwracają mocną uwagę na komfort pracy i bezpieczeństwo użytkowania. Czyli już nie tylko mówimy o tym, żeby zabezpieczyć pracownika, żeby jakby było według przepisów prawa, tylko o to, żeby faktycznie ten komfort pracy był dużo wyższy. Ja Tobie życzę, żeby Twoja misja budowania tej świadomości wśród pracowników trwała jak najdłużej i zakończyła się wielkim sukcesem. Tym pracownikom życzę, żeby dbali o swoje zdrowie i życie, korzystając ze sprzętów firmy 3M, która produkuje rzeczywiście wysokiej jakości sprzęt. No i liczę, że w przyszłości będziemy mogli porozmawiać sobie na kolejne tematy związane z bezpieczeństwem podczas pracy na wysokości. Oczywiście, jestem do dyspozycji. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Szelki bezpieczeństwa to tylko jeden mały aspekt związany z pracą na wysokości. Pozostałe na pewno omówimy sobie w innych odcinkach Akademii Horusa. Tymczasem, jeżeli chcecie być na bieżąco, polubcie nasz fanpage, zasubskrybujcie kanał na YouTube, a pytania zostawcie w komentarzach. Do zobaczenia.